zachować wierność w małżeństwie i zachować wierność celibatowi, i tu jest potrzebna czystość, i tu. Jak trudno jest zachowanie czystości, to Pan Bóg dobrze o tym wie. Dlatego przychodzi człowiekowi z pomocą, również dając 6. przykazanie. Ksiądz Bogusław Kowalski I Michał Opaciński. zapraszamy. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Dzień dobry. Wracamy do tematu przykazań Bożych. I trochę mi się ręce pocą, bo nie chciałbym, od razu na wstępie się trochę usprawiedliwię, przepraszam, bo nie chciałbym, żebyśmy to zinfantylizowali, broń Boże. Chociaż podejrzewam, że czasami parskniemy śmiechem. Zobaczymy, w którą stronę pójdziemy. Ale żeby nie było, rozmawiamy na poważnie, bo na poważnie rozbieramy przykazania Boże. Jesteśmy po Państwa pytaniach i odpowiedziach i obiecujemy, że po 10. przykazaniu, czyli po 11 pytaj i odpowiadaj. Wrócimy do pytań i odpowiedzi. No dobrze, to teraz chyba odcinek, którego się baliśmy obaj. 6. przykazanie. Potrzebujemy Waszego wsparcia, żeby dalej tworzyć program Ksiądz Boguś wyjaśnia. Prosimy, odwiedź stronę wspierajsalwę.pl lub Patronite. A Jakże docześnie najpopularniejsze. proszę mi przypomnieć, jak brzmi? Nie cudzołóż, Nie czyli cudzołóż. nie korzystaj Dziękuję. z cudzych uszu, Taki tak? żarcik. Nie cudzołóż. Dobra, tak serio. Sprawa jest poważna. Poważna, Jak każde przykazanie. Bo jadąc na nasze spotkanie, tak się zastanawiałem, czy zadać to pytanie, czy nie, ale spróbuję je zadać. Najwyżej mnie ksiądz zdruga trochę. Czy to jest najpopularniejsze przykazanie w konfesjonale? Mogę tylko, nie będę na to pytanie odpowiadał. Ja bym zaczął od tego, co jest istotne, że wszystkie przykazania są ważne, wszystkie, ale kolejność też jest istotna. Sfera, która bardzo emocjonalnie człowieka jakoś angażuje, jest tą sferą taką, no krótko mówiąc, interesującą. Jakbyśmy tego słowa nie rozumieli. Nie pierwsze, nie drugie, nie trzecie, nawet nie 4., nie 5. Dopiero na 6. miejscu. Czystość człowieka, bo rozumiemy, że to przykazanie dotyczy szerokiej sfery czystości człowieka. To dotyczy i duchowieństwa żyjącego w celibacie, osób konsekrowanych, ale także i małżonków. Tych, którzy są kawalerami, pannami. To dotyczy wszystkich ludzi, młodych, starych. To nie ma znaczenia. Sfera czystości, bardzo trudna, piękna i jeszcze tytułem wstępu bym powiedział taką rzecz, że to jest w człowieku żywioł. Pożądliwość, seksualność jest wpisana w człowieka. Taka jest istota. Nie będę tu w jakieś traktaty teologiczne, bo tu byśmy musieli kilka odcinków poświęcić. Ale krótko mówiąc, ta sfera jest wpisana. I teraz każdy żywioł, jeśli jest opanowany, służy człowiekowi, jeśli jest nieopanowany, niszczy. I weźmy ogień i woda. Ten sam ogień może służyć człowiekowi, jeśli jest opanowany. Mrozy, ogrzewanie, gotowanie. Ogień służy człowiekowi. Ten sam ogień nieopanowany niszczy pożary. Woda opanowana służy człowiekowi do mycia, do picia. Natomiast woda nieopanowana niszczy miasta i wioski. To jest taki oczywiście obraz, bym powiedział, kaznodziejski, ale coś z tego jest, bo życie pokazuje, że jeśli ta sfera jest nieopanowana, to niszczy życie człowieka. I najlepszy dowód, że w dzisiejszych czasach nie jest tak, że są tylko wspólnoty anonimowych alkoholików, bo kiedyś nałóg się kojarzył z jednym albo z 2. Alkohol, papieros, nikotyna. A dzisiaj dobrze wiemy, że jest zniewolenie internetem, zniewolenie, o czym mówiliśmy już, hazardem, zniewolenie internetem, czyli szeroko rozumianymi Substancje różne. substancje, Tak. ale również jest zniewolenie
seksem, czy erotyką i są też wspólnoty anonimowych seksoholików. To jest jedna z wielu dziedzin, która jest wielkim wyzwaniem dla każdego, podkreślam, człowieka, dla każdego. Golfista, jeden z najsłynniejszych na świecie, taki Michael Jordan golfa, Tiger Woods. On się przyznał właśnie do tego uzależnienia i to wcale nie jest śmieszne i nie będziemy tego infantylizować, bo czytałem wywiad z nim na ten właśnie temat. Potworne spustoszenie, ale też potworne, jak to każde uzależnienie, potworne schorzenie, bo osoby uzależnione to są w pewien sposób osoby chore. Więc jakby nie będziemy tego infantylizować. Myśląc o 6. przykazaniu, już teraz zupełnie poważnie, pewne sprawy wydają się oczywiste w kontekście sakramentów, w kontekście celibatu, w kontekście małżeństwa, ale chyba największe wątpliwości, nawet robiąc rachunek sumienia, zawsze w kontekście 6. przykazania rodzi temat narzeczeństwa albo temat partnerstwa, ale w tym sensie, że są dwie osoby, które się kochają, mają w planach zaręczyny, są wierzące, wiele takich wspólnotek, przecież jest osób, od czegoś ta relacja, od czegoś trzeba zacząć, tak? W sensie mówię o emocjach, o uczuciach. No i tu chyba jest największe pole do manewru, bo o sprawach oczywistych nie będziemy mówić, bo one są oczywiste, tak? Tak. Zdrada to zdrada, złamanie przysięgi, czy złamanie tego przykazania. Tak. Określenie nie cudzołóż wydaje się, że to jest tylko zawężone do tego, żeby mąż nie zdradzał żony, żona nie zdradzała męża, ale przecież dobrze wiemy, że ta sfera dotyczy bardzo szeroko rozumianej czystości, również czystości przedmałżeńskiej, prawda? Ale też pewnego rodzaju czystości w małżeństwie, bo przecież to, że ktoś żyje w małżeństwie, nie może na przykład traktować drugiej osoby, jak przedmiotu. To ma być traktowane podmiotowo, że to jest osoba, a więc małżonkowie, jeżeli są w sakramencie małżeństwa, też muszą tę sferę traktować jako dawanie siebie, budowanie miłości, nie tylko tej duchowej, ale również przez to zjednoczenie intymne, ale to się musi dokonywać tak samo i nie chcę tu jakoś górnolotnie zbyt, ale trzeba z wielkim szacunkiem dla drugiej osoby. Słowa więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. To są mądre słowa, które można rozciągnąć na każdą sferę, również i tu. Człowiek nie może myśleć tylko o sobie. Egoizm prowadzi człowieka na manowce. Ale tak samo, żeby nam nie umknęło to, co Pan wspomniał, to co dzisiaj jest wielkim problemem, tak zwane związki nieformalne, bez ślubu, bez żadnych zobowiązań. I to jest, tu nie da się oddzielić dwóch sfer, ciała i ducha, bo nam się kojarzy te sprawy związane z seksualnością tylko w sferze emocjonalno-fizycznej. Otóż nie, tutaj jest największą kwestia odpowiedzialności. I teraz, dlaczego Pan Bóg obwarował małżeństwo sakramentem, obwarował, jakby chce uczestniczyć, jakby krócej, zastrzyk. Małżeństwem jesteście wtedy, kiedy ja was połączę. Czyli co to znaczy? Kiedy w moje imię weźmiesz kobietę, weźmiesz mężczyznę i przysięgniecie mnie i sobie, takie bardzo prosty, już taki prosty przekaz, dlatego że sfera miłości jest takim skarbem, że nie można sobie tak pstryk i sobie tego podeptać. Dzisiaj tak z tobą, a jutro z kimś innym. To można zniszczyć życie, tak jak mówiliśmy przy 5. przykazaniu, nie tylko można zabić fizycznie, ale słowem. Można kogoś zabić i poranić na całe życie. Tak samo poraniona, podeptana miłość może spowodować, że człowiek już się
nigdy nie podniesie. I życie pokazuje, że tak jest. A ponieważ seksualność jest wpisana w życie człowieka, to i jest to sfera wyjątkowo intymna, to może przynieść cudowne owoce, a może też spowodować taką ból niewyobrażalny, gdy nie robi się to po Bożemu. Po Bożemu. Pan Bóg chce szczęścia człowieka. Bo, Panie Michale, drodzy Państwo, ja tak na proste takie myślenie. To nie jest tak, że Pan Bóg stworzył nas takimi, jakimi jesteśmy i powiedział, a więc wpisał tę pożądliwość, seksualność w człowieka i powiedział, a nie wolno. Tak jakby chciał nas dręczyć. Otóż nie. To jest dar, z którego mają korzystać ci, którzy są do niego powołani. Oraz jest tak zwana dyscyplina celibatu w Kościele. Celibat zrodził się w III-IV wieku z potrzeby Kościoła. Nie było kiedyś celibatariuszy, księży, biskupów. To byli żonaci, zresztą jak czytamy w jednym z listów świętego Pawła, że biskup powinien być mężem jednej żony, wychowywać karnie dzieci, nie nadużywać wina, o cnotach biskupa. No i ktoś słucha dzisiaj, mówi, no jak to? A no tak, I, II, III wiek. Kościół dojrzewał do tego, żeby ktoś, kto chce służyć Panu Bogu i Kościołowi, nie miał rozdwojenia serca, bo bardzo ciężko byłoby pogodzić służbę i całkowite oddanie Bogu i Kościołowi. I najlepszy dowód, że mimo, że różnie z tym celibatem jest i z tą czystością, jak w życiu z każdym grzechem, to jednak Kościół zachowuje celibat jako życie w bezżeństwie ze względu na to, żeby ksiądz był, no krótko mówiąc, dyspozycyjny tylko i wyłącznie wobec Boga, wobec Kościoła, wobec ludzi, do których jest posłany. I teraz jest jeszcze jedna ważna rzecz. Pan Bóg nie żąda od człowieka rzeczy ponad jego siłę. Jeżeli ktoś żyje w małżeństwie, to Pan Bóg w samym sakramencie, gdy wyznają sobie miłość i przywołują Pana Boga na świadka, wyznają sobie miłość, a więc udzielają sobie małżonkowie sakramentu, to w sakramencie małżeństwa Pan Bóg uzdalnia ich do tego, żeby wytrwali w miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej. Uzdalnia. Ale Pan Bóg, jak to mówimy prosto i często powtarzam to na kazaniach, za człowieka i za was, drodzy małżonkowie, stojący na ślubnym kobiercu, za was wszystkiego nie zrobi. Reszta zależy od was. Dlatego ta formuła na końcu przysięgi, tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedynej Wszyscy Święci, to znaczy, że przywołuję Pana Boga nie tylko na świadka, ale wzywam, żeby On był moim gwarantem, żeby On zabezpieczał mnie przed pokusami, które mogą przyjść, a jest ich dużo. I bez wysiłku, bez pracy, benedyktyńska zasada ora et labora, módl się, żebyś wytrwał i pracuj, czyli ćwicz wolę. Prawda? To, że mężczyzna się ożeni i nawet prowadzi systematyczne życie intymne, to nie znaczy, że inne kobiety mu się nie będą podobały, które gdzieś będzie mijał na ulicy. Tak samo żona, prawda? Że gdzieś jej nie spodoba się jakiś mężczyzna. No tak jest, ale to jest tak, jak idziemy z ulicą, widzimy piękny samochód. Wow, ale samochód. No chciałbym mieć, ale mnie na to nie stać. On nie może do mnie należeć, prawda? Dlatego noszenie obrączek ma wielki sens, bo ktoś zobaczy, właśnie, o, gratuluję, jest piękna kobieta, ale ma obrączkę. Ona już do kogoś należy. Ja nie mam do niej prawa. Ja mogę być jej kolegą, być bardzo miły dla niej, ale to jest już ten zewnętrzny znak. O, jaki przystojny mężczyzna, ale ma obrączkę. Ale on już należy do innej kobiety, dlatego noszenie obrączki ma ogromne znaczenie. I
I dalej, ale powie ktoś, no a księża, a siostry zakonne. No właśnie, tutaj jest innego rodzaju wyzwanie. Tutaj ma być tak zwana, mądrze teologicznie nazywa sublimacja. Otóż ta sfera, która jest wpisana również w życie każdego człowieka, ma się regulować niejako sama, od strony fizycznej, biologicznej, ale gdy nie będzie takiej w przypadku księży ojcowskiej miłości do ludzi, to ten celibat będzie dramatem i nieszczęściem. Tak samo jak nie będzie duchowego macierzyństwa w przypadku osób konsekrowanych. Wszystko sprowadza się do miłości. Tak jak w małżeństwie, to nie chodzi tylko o sprawy fizyczne. Rozdzielenie tych dwóch sfer, miłości duchowej do drugiej osoby, przyjęcie jej, ukochanie i odpowiedzialność za nią, a sfera dotycząca życia intymnego to jest pewien wycinek, bardzo ważny, ale to jest jednak wycinek. Wszystko to, co, no oczywiście to nie jest odcinek o małżeństwie, ale to jest tak skorelowane, tak ale siłą złączone. rzeczy, tak. Przebaczanie, ustępowanie, mówienie dobrych słów, karmienie miłością, słowem, gestem, zainteresowaniem, dialogiem, również i sfera intymna. I często tak jest, że jak następuje zaburzenie relacji między kobietą i mężczyzną, to również, mogę tyle powiedzieć, jest wielki kłopot z życiem intymnym. Jak wszystko dobrze się układa, wybaczają sobie małżonkowie, to jest łatwiej prowadzić również i tę sferę, dawać siebie w tej sferze bardzo, bardzo intymnej dla cementowania i umacniania, bo człowiek jest istotą psychofizyczną, potrzebuje ducha i również ciało ma ogromne znaczenie. Zresztą Pan Bóg tak, przepraszam Panie Michale, jeszcze mało dzisiaj dopuszczam Pana do głosu, a to Pan powinien mówić więcej, a nie ja. Ale... Chyba jak w 6. przykazaniu mam niewiele do powiedzenia, chyba dobrze akurat. tak, ale zwróćmy uwagę, drodzy Państwo, że dawcą życia jest Pan Bóg i powołuje małżonków, którzy, daj Boże, stają się rodzicami, stają się współpracownikami samego Boga. Jakie to są cudowne, święte rzeczy, że stają się współpracownikami samego Boga i w sposób intymny, pełen słodyczy tej małżeńskiej, poczyna się życie. Potem w bólu się rodzi. Niewiasty coś na ten temat wiedzą, jaki to jest ból przy No bo Ewka ten owoc tam wzięła, tak, no, zawaliła. To... Już nie zawrócimy kijem Wisły, no stało się. A miało być poważnie, no ale taki oddech mały. Tak. Natomiast dlatego kwestia opanowywania swojego ciała. Czyż nie wiecie, że ciała wasze są świątynią Ducha Świętego? Jeżeli ktoś brudzi swoje ciało grzechem, zmysłowości, nieczystości, myśli, zmuszanie się do myśli nieskromnych, do jakiejś pornografii, sięganie i tak dalej, i grzechy nieczystości, nie tylko zdrady małżeńskie, ale też grzechy nieczystości popełniane w samotności, to jest cała sfera, cała paleta tych wszystkich grzechów przeciwko 6. przykazaniu. I dlatego tutaj, jak ktoś powiedział bardzo mądrze, naprawdę, to nie jest do zmierzenia, ale zachować wierność w małżeństwie i zachować wierność celibatowi, i tu jest potrzebna czystość, i tu. Jak trudno jest zachowanie czystości, to Pan Bóg dobrze o tym wie. Dlatego przychodzi człowiekowi z pomocą, również dając 6. przykazanie. Tak bym to ujął. To ja do tej palety trochę tak zajrzę.
bo wydaje mi się, zresztą zapraszamy oczywiście do zadawania pytań i dzielenia się wątpliwościami. Jak Państwo widzą, wcale to nie jest takie infantylne to przykazanie, a wręcz przeciwnie, ono jest bardzo głębokie, mam wrażenie. Natomiast kwestie relacji, cielesności i małżeństwa i w domyśle ergo przedmałżeństwa, to już ksiądz pięknie wyjaśnił, tu już chyba nie ma nic do dodania, chociaż myślę, że jak pytania się pojawiają, zapraszamy. Ale w tej palecie, ta paleta XXI wieku jest bardzo szeroka. No o internecie, o bodźcach, o takich rzeczach w domyśle możemy mówić. Natomiast trochę z tym związana rzecz, ale bardzo powszechna, myślę, że to niezależnie od okresu, w którym żyjemy. Tak. Kiedy komplement staje się grzechem, a kiedy jest po prostu komplementem? Bo wspomniał ksiądz o tym, że kobieta siłą rzeczy, żona, mąż zwrócił uwagę na tę drugą atrakcyjną stronę, która gdzieś tam się przemarze w rzeczywistości, czy gdzieś tam się pojawia. Kiedy ten komplement, mówiąc najprościej, kiedy grzeszymy, a kiedy nie grzeszymy, doceniając urodę i dar Boży, którym Pan Bóg kogoś obdarzy. Jest takie słowo frywolność. Jeżeli ktoś jest frywolny, to od frywolności do takiego niestosownego zachowania to już jest bardzo krótki odcinek. Ja przyznam szczerze, że używam czasem komplementów wobec niewiast, ale staram się w jednym zdaniu zawrzeć dwa komplementy. Dla i kobiety, i mężczyzny, jak są małżonkowie, to na przykład myślę, że to jest stosowne. Mówię, no proszę pana, gratuluję panu gustu przy wyborze żony. W jednym zdaniu mam dwa komplementy, że miał dobre oko, a również słowa uznania dla jej wyglądu. To jest kobiecie potrzebne. Niezobowiązujące, żadne nie jest to, wydaje mi się, na moje wyczucie, nie jest to jakoś frywolne, bo mówienie komplementów sobie nawzajem nie jest czymś złym, jeżeli są czyste intencje. Bo bywa tak, że ktoś jest natrętny, namolny i przesuwa się coraz dalej. I tu musi się w osobie komplementowanej zapalić lampka w pewnym momencie. Do czego to zmierza? I to jest, tu trzeba czujności ogromnej, bo ktoś zwyczajnie chce kogoś zdobyć. Jak on nie ma prawa do mojego serca, już nie mówię do ciała, ale nie ma prawa do mojego serca, to ja muszę te słowa umiejętnie przyjmować, a jak przekracza pewne granice, reagować. I to czasem trzeba być bardzo, może nie grzecznym, chociaż w skrajnych wypadkach broniąc się, tak, trzeba być stanowczym. Za daleko się Pan posuwa w tych słowach, za daleko się Pan posuwa nawet w tych żartach. Albo w drugą stronę. Pani wobec albo na przykład pani. Żonatego. Też się, Znam sytuację, gdzie chłopak, który miał dobrą pracę, pracował w środowisku, gdzie była większość kobiet i jedna z niewiast tak go chciała uwieść, że niestety musiał odejść z tej pracy, a żal mu było. Bo miał dziewczynę i chciał być lojalny. To płeć to tutaj mniejsze ma znaczenie, bo to dzisiaj... To w różnych kierunkach, tak. Oczywiście. Natomiast tutaj trzeba jasno wiedzieć, kim jestem i to, co mówiliśmy kiedyś, do kogo należę, jeżeli już jest obrączka. A poza tym pewna lojalność, już nie mówię wierność, ale lojalność, jeżeli już są narzeczeni, no to już wierność obowiązuje, lojalność obowiązuje. I w ogóle jest taka zasada, to powtarzała zawsze mi moja mama, jak byłem dorastającym chłopakiem. Pamiętaj, jak nie masz poważnych zamiarów wobec dziewczyny, nie zawracaj jej głowy. Od razu bądź jasno zadeklarowanym kolegą, ale nie zawróć głowy. I myślę, że ta mądrość naszych rodziców, naszych matek, naszych ojców, to powiedzenie, jak nie masz poważnych zamiarów. Oczywiście, jak chłopak poznaje dziewczynę, to trudno powiedzieć, że od razu ma poważne zamiary, ale to się w którymś momencie objawia.
Inaczej reaguje kobieta, inaczej mężczyzna. Troszeczkę żeśmy poszli w bok od naszego tematu, ale to są rzeczy, które są ciągle połączone. To są rzeczy skorelowane. Że nie można się bawić tym przykazaniem. A więc nie można się bawić miłością, nie można się bawić cielesnością. To nie jest sport, to jest wymiar najgłębszego przeżywania intymnego miłości duchowej w sposób fizyczny, a to musi być zakotwiczone w Panu Bogu, bo inaczej wkrada się bałagan, grzech i to, co się dzisiaj dzieje w świecie, ten luz w tym względzie, żeby nie powiedzieć rozwiązłość, to jest właśnie brak tych hamulców, które są nie dla udręczenia człowieka, tylko dla jego szczęścia, dla pewnego ładu i porządku, bo miłość chce być zabezpieczona. Tylko Bóg potrafi zabezpieczyć miłość sakramentem. Słuchając księdza, taką miałem gonitwę myśli. Znowu odniosę się do dzisiejszych czasów, XXI wieku. Ksiądz często podkreśla różnicę wieku między nami, chociaż aż tak ogromna to ona nie jest, wujku. Ale tak już zupełnie serio, ja jestem akurat z tego pokolenia, jak to ładnie nas określają, milenialsów i to raczej z początku niż z końca tych milenialsów, więc ja pewnych zasad, jakby odnosząc się do takiej, nie wiem, nie powiem dzieciństwa, ale okresu takiego młodzieżowego, zainteresowania dziewczynami, no to nawet w takim infantylnym, płytkim podejściu, to też trzeba by jakoś tą dziewczynę zainteresować. Jakby, przepraszam za określenie, uprzedmiotowienie, zdobyć, Tak. postarać się. O, to jest lepsze. Postarać się. Dzisiaj no nie trzeba się specjalnie postarać. I zmierzam do tego pytania na przykład w kontekście tych wątpliwości, które mogą się pojawić współcześnie u młodych ludzi, dzisiejszych 18, 20, 17, 16-latków, którzy, daj Boże, nas słuchają, mam nadzieję, pozdrawiam, jeżeli są tacy ludzie wśród nas. Te lajki słynne, te Instagramy, TikToki i tak dalej. No jest ładna dziewczyna, atrakcyjna, ale no niespecjalnie jakby nie mam z nią relację, a może i mam relację. Ten like tak zwany, to serduszko, co się tam klika, tak, że lubię to zdjęcie. Do tego zmierzam cały czas, kiedy ta materia, jak się odnaleźć we współczesnym świecie z tą materią grzechu, bo przez sympatię daję na zasadzie, dobra, niech ma te zasięgi, bo ją lubię, bo jest fajny, w drugą stronę też to działa, bo jest fajny chłopak, tak, i dziewczyna go tam lajkuje. No a kiedy już jest to, przekraczam te granice, no bo dzisiaj mam wrażenie, łatwiej znaleźć te granice właśnie w małżeństwie, łatwiej znaleźć ją w stanie uświęconym, trudniej chyba. No, to jest taki, myślę, taki bardzo szczegółowy przypadek. Ja bym bardziej zwracał, bo tylko tam, jak to pan mówi, lajkować, Ja tak patrzę trochę fasadowo, nie nadążam. tak. Tylko dlatego, że ktoś jest ładny, to jest jeszcze za słabe, to jest za mały argument. Ja bym bardziej promował lajkować, czyli te polubienia, tak? Tak, to są przepraszam, jestem surowy w tej terminologii. To kogoś, kto uczynił coś dobrego, ale to było złączone z wysiłkiem. To, że ktoś jest tylko ładny, no to za mało, no to za słabo. A co za tą urodą się kryje? Jakie zasady? I teraz tylko tak rzucać te serduszka na wiatr, tylko za wygląd. Nie, to może być niebezpieczne dla tej osoby, wbijania ją w pychę tylko z powodu wyglądu. A żeby komuś tam serduszko wysłać, no to jednak trzeba zastanowić się, z jakiego powodu. Wygląd dla mnie to jest jeszcze za mało, za słabo. To dar od Boga, to raczej serduszko Panu Bogu wysłać, że stwarza takich pięknych ludzi, ale to nie jest żadna zasługa tego kogoś, no, ale jak ktoś zrobi wysiłek i coś dobrego uczyni, a to bym nie żałował serduszka. Gratuluję Ci, świetnie się zachowałeś, byłeś odważny, coś zdobyłeś, jakiś, no mówię, wysiłek duchowy, moralny, intelektualny, jakikolwiek.
ale nie tylko za wygląd, bo to... No i cudzołóstwo w myślach, tak? No bo to też jest grzech. No, słowa Pana Jezusa, kto pożądliwie spojrzy na kobietę, już się dopuścił z nią cudzołóstwa, dlatego że ta sfera, i tutaj... I kobieta na mężczyznę można to też... Tak, ale wiadomo, że tu zwykle, no akurat Pan Jezus użył czegoś No takiego, tak. ale to zwykle dlatego, że to mężczyzna jest bardziej wzrokowym, wzrokowcem. Kobieta też, ale tak upraszczając, mężczyzna jest wzrokowcem i przez oczy idzie sygnał do mózgu. I teraz, co ja z tymi oczyma zrobię? Czy gdzieś przelotnie ktoś pokaże się, no to nie mamy na to wpływu, ale ktoś, kto szuka obrazów nieskromnych, no to wiadomo, że dolewa oliwy do ognia, bo idzie sygnał do mózgu, a z mózgu na całe ciało jest grzech. Prawda? Natomiast to się zaczyna, kiedy ktoś, no właśnie, szuka, czego szuka. Bo my żyjemy w takim świecie, jaki jest i my nie unikniemy pewnych obrazów, które będą pobudzały nasze myśli, zmysły. I to jest, dużo trudniej jest w dzisiejszych czasach funkcjonować, gdzie te obrazy, przepraszam za wrażenie, sączą się z mediów wszędzie. No, jeszcze do niedawna nie mogłem spokojnie przeczytać gazety, przegląd sportowy, bo na ostatniej stronie jeszcze parę lat temu było jakieś pikantne zdjęcie i teraz odpuszczałem sobie, żeby tam nie narażać się, a tam były wiadomości piłkarskie. No i zauważcie Państwo, a po co to umieszczali? A żeby męska część miała ładny, w cudzysłowie, obrazek. I to tak działa. Na szczęście przegląd sportowy wycofał się z tego. Natomiast jest tego pełno i my jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy budować ten pancerz ochronny. Tak. Walczyć. A to jest trudne. No oczywiście, to jest bardzo ciężka sfera do walki. I życie pokazuje, że są i porażki, i zwycięstwa. Ja tak o tyle bronię tego komplementu, aczkolwiek mam wrażenie, będąc w przestrzeni internetowej zwłaszcza i w kontekście współczesnego świata, że dzisiaj to doszliśmy, mamy mnóstwo bodźców, ale paradoks jest taki, że dzisiaj można za komplement zostać posądzonym o niecne plany. No nawet, prawda? Gdzie po prostu można, bo tak jak stwierdziliśmy, komplement niepodszyty pożądliwością nie jest niczym złym, jest stwierdzeniem faktu. Na marginesie powiem, że najlepszym strażnikiem są zawsze żony. A to tak. Co się tak gapisz? Co ty tam piszesz? Do kogo tam... Najlepiej własne żony, przepraszam. Tak, to oczywiście, tak. To jest anioł stróż najlepszy. W drugą stronę też czasami właśnie zdrowo zazdrośni mężowie, którzy potrafią jakoś czuwać nad żoną, żona nad mężem, wzajemnie sobie pomagać, chronić się też. I dlatego, ponieważ pewnie zbliżamy się do końca tego odcinka, to nie jest tak, reasumując, jest Pan w małżeństwie i do wszystkich żonatych, to nie jest tak, że zdobyć narzeczoną i szczytem zdobyczy jest doprowadzić ją do ołtarza. To jest pewien etap, to jest start, to jest bloki startowe. Kobietę, żonę zdobywa się całe życie, a żona powinna zachwycać swoim pięknem szeroko rozumianym co do duszy i ciała, nie tylko do ślubu, żeby go doprowadzić do ołtarza. Całe życie, całe życie. Taka jest natura kobiety i o tym mówi Pismo Święte, że kobieta ma tam jakby uwodzić, nie bójmy się tego słowa, ale kogo? Męża swoim pięknem, a mąż ma ją zdobywać. I to jest zadanie takie bardzo ogólne, a jednocześnie bardzo konkretne dla każdej kobiety żyjącej w małżeństwie i każdego męża żyjącego w małżeństwie. Ja myślę, że A wtedy będzie mniej pokus przeciwko 6 przykazaniu. I ja myślę, że tutaj chyba dotknęliśmy tematu na kolejny odcinek o małżeństwie, bo tam było parę propozycji, będzie Eucharystii, specjalnie tutaj odpowiadam jednemu z naszych widzów. Myślę, że o małżeństwie w kontekście tym też porozmawiamy. Właśnie w ogóle świat kobiety i mężczyzny, jak te dwa światy niepasujące zrobić, żeby pasowały. Ja w kontekście to jest ciekawy temat. Ja w kontekście tych dwóch światów powiem tak, kochanie, kocham cię. To do mojej żony było.
Proszę sobie nie wyobrażać. No, to zakończyliśmy z humorem, ale było bardzo poważnie i bardzo się cieszę, że tak wyszło. Tak Dziękuję. jest. Dziękuję bardzo. I Pamiętajcie Szczęść o Boże wszystkim. sygnaturce, bo ten dzwoneczek to jest sygnaturka na wyjściu. Sygnaturka, Pamiętajcie o sygnaturce i o kciukach. To lajkach. A, to lajki. Ksiądz w internecie jest lajki. Dobrze, lajk. I suby. Suby to później księdzu Tego wyjaśnię. to Do już zobaczenia. kompletnie nie rozumiem. To poza co to nagraniem, jest. poza nagraniem. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.